Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem teraz na środkowym Manhattanie, zabieram Was tutaj na spacer. Akurat przechodzę koło naszego polskiego konsulatu. Będę Wam dzisiaj opowiadać o 12 rzeczach, które koniecznie trzeba zrobić w Nowym Jorku, jeśli przyjeżdżacie nas tutaj odwiedzić. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. Zacznę może od tego, że opowiem Wam, skąd wpadł mi pomysł w ogóle na zrobienie takiego odcinka. Mianowicie ostatnio oprowadzałam po Nowym Jorku parkę takich 75-latków, bardzo sympatyczni ludzie, i powiedzieli mi, że chcą, żebym zabrała ich na lunch w miejsce, gdzie jedzą Nowojorczycy. Że nie chcą żadnego turystycznego jedzenia, że nie chcą żadnych nie wiadomo jakich restauracji, że chcą po prostu pójść tam, gdzie jedzą Nowojorczycy. Więc wiecie, co zrobiłam? Zabrałam ich do takiego naszego organicznego, czyli zdrowej żywności sklepu, w którym jest bufet. Zresztą teraz przechodzę, w tle mam Grand Central. Przepiękne. Jestem właśnie na Midtown. Podejdziemy trochę bliżej, to Wam pokażę z bliska. I wyobraźcie sobie, że zabrałam ich do takiego naszego zdrowego sklepu z organiczną żywnością. Nazywa się Whole Foods. Właścicielem zresztą ostatnio jest Amazon. Jeff Bezos sobie kupił najlepszy nasz sklep, jeśli chodzi o zdrową żywność. Tam jest bufet. Można nakładać, co się chce. I później się to waży i na tej podstawie się płaci w zależności od tego, jaka jest waga. I wszystko jest zdrowe. Naprawdę te warzywa mają już lepszy smak niż w normalnym sklepie. Bardzo polecam, jak jesteście w Nowym Jorku, iść sobie właśnie na zakupy spożywcze do Whole Foods. W każdym razie poszliśmy tam, nałożyli sobie to, co chcieli i zabrałam ich do mojego ukochanego miejsca, czyli do Bryant Parku. Usiedliśmy przy stoliku, wśród drzewek, wśród setek innych ludzi, którzy tak samo jak my w okolicach lunchu wzięli, spakowali swoje jedzenie i też poszli do parku. Bo słuchajcie, tak Nowojorczycy jedzą. Bierzemy coś na wynos i albo szybko idziemy z kawą, albo wręcz jemy w drodze gdzieś, albo właśnie siadamy w jakimś parku. Ja ich zabrałam do Bryant Parku, bo to moje ulubione miejsce, ale jest mnóstwo takich miejsc, gdzie można przyjść z jedzeniem właśnie na wynos. Mamy dużo sałatkarni na przykład, różnych właśnie z sałatkami. Mamy dużo burgerowni, gdzie można też burgera na wynos wziąć. Mamy tego typu bufety, nie tylko w Whole Foods, ale pełno sklepów ma właśnie też tego typu bufety. Mamy deli, mamy bodegi, mamy dużo sklepów, które właśnie oferują takie szybkie przekąski jakieś i można sobie to wziąć na wynos i właśnie zjeść gdzieś indziej. No i ja ich zabrałam do Bryant Parku, takie jeszcze inne miejsca, które bardzo polecam do zjedzenia sobie na zewnątrz i w okolicach lunchu. Naprawdę to są setki, dziesiątki, jeśli nie setki osób wokół Ciebie, które robią to samo, też jedzą na ulicy praktycznie, gdzieś w jakimś parku, ale niedaleko ulicy, a nie w knajpie w środku. Tak Nowojorczycy mają, że w ten sposób spędzasz czas bardziej wśród natury. Więc takie jeszcze inne miejsca, które mogłabym polecić, to na przykład Union Square Park albo Madison Square Park. Mogłabym też polecić Winter Garden na tyłach Brookfield Place. Jest też pełno stolików z widokiem na rzekę Hudson i na New Jersey, to jest zaraz koło World Trade Center. I tam też pełno osób przychodzi z jedzeniem. Tam zresztą w tym Brookfield Place jest pełno knajpek, można sobie wziąć jedzenie na wynos i pójść na zewnątrz i usiąść sobie na zewnątrz i tam to zjeść. Dla tych moich turystów 75-letnich to w ogóle był inny świat, że można wziąć jedzenie i pójść sobie usiąść w parku. Także jak nigdy tego nie robiliście, to naprawdę polecam spróbować. Nowy Jork to idealne miejsce, żeby wypróbować właśnie ten typ jedzenia swojego lunchu, ten sposób jedzenia swojego lunchu. A jak już jesteśmy przy jedzeniu, to od razu muszę wspomnieć o dwóch rzeczach, które naprawdę polecam spróbować sobie w Nowym Jorku. Mianowicie jest to pizza na kawałki. Ja jestem co prawda bezglutenowa i bezmleczna, ale jak tylko tu przyjechałam,
to jeszcze podjadałam, więc jeszcze ten pierwszy rok spędziłam jedząc, czułam się fatalnie po tym, ale to dlatego, że ja nie mogę tego jeść. Ale generalnie ta pizza na kawałki jest tak słynna w Nowym Jorku, za $1.50, za $2, kiedyś to był dolar, a teraz już wiadomo inflacja i czas minął, już nic nie ma praktycznie za $1. Powiedzmy, że za $2 można kupić sobie taki kawałek pizzy i właśnie go sobie zjeść. Na przykład też w którymś z parków, albo po prostu usiąść sobie w takiej pizzerii i na kawałek sobie posiedzieć na tym jednym kawałku. Kolejna taka rzecz, którą bardzo, bardzo zachęcam, żeby spróbować w Nowym Jorku, bo uważam, że nigdzie indziej nie znajdziecie takiego smaku jak właśnie tutaj w Nowym Jorku, to są bejgle. I najsłynniejszy bejgiel jest z serkiem białym, takim à la Almette i do tego z łososiem. Jest to przepyszne. Bardzo, bardzo polecam spróbować sobie takiego typowego nowojorskiego bejgla. Hotele też często mają fatalne śniadania. Wszystko jest popakowane w plastik albo ta jajecznica jest, czuć po prostu, że jest zrobiona z proszku. Nie ma żadnych warzyw, owoców, nic nie jest świeże, wszystko jest z cukrem, wiecie. Także jak macie fatalne śniadanie w hotelu, to się nie przejmujcie absolutnie, bo wystarczy, że wygooglujecie sobie na Google Maps, sprawdzicie, gdzie są najbliższe bajgle. Pisze się bagel. Wpiszecie sobie bajgle i tam pójdziecie i naprawdę będziecie mieli pyszne, pyszne śniadanko. Teraz akurat doszłam tutaj do Grand Central. Pięknie to wygląda. Na tym moście tutaj, nie wiem czy widzieliście film I Am Legend, ale na tym moście Will Smith miał akcję ze swoim psem i z zombiakami. Także kultowe miejsce filmowe. Jeszcze zostanę chwilę przy jedzeniu i powiem Wam, że kolejną rzeczą, którą bardzo radziłabym zrobić w Nowym Jorku, to spróbować jedzenie kuchni, której nigdy nie spróbowaliście wcześniej we wcześniejszych Waszych wyjazdach albo w Polsce, bo tutaj są knajpy z całego praktycznie świata. Ja tutaj spróbowałam etiopskiego jedzenia, którego nie próbowałam nigdzie indziej na świecie, bo nie byłam nigdy w Afryce. A mogłam spróbować jedzenie na przykład rękami, mają naleśniki takie fajne, samemu się nakłada i później się je rękami. To było fascynujące i uważam, że Nowy Jork daje Ci tą możliwość, żeby właśnie spróbować jakiejkolwiek kuchni świata. Także do tego też Was zachęcam, skorzystajcie z tego, że tu jesteście, że jesteście w miejscu, które ma tyle kultur i tyle różnych kuchni świata w tym jednym miejscu. Także pójście sobie na jedzenie wietnamskie, koreańskie, nawet możecie wymyśleć sobie jakiekolwiek kraje chcecie, możecie wymyśleć Laos, możecie wymyśleć Singapur i znajdziecie ich kuchnię w tym jednym miejscu. Mamy tutaj coś dla każdego. Bardzo polecam, jeśli nigdy nie jedliście, kuchnię kolumbijską. Polecam kuchnię meksykańską, ale meksykańskie to znajdziecie w Polsce. Ale wiecie, takie rzeczy, których w Waszych miejscowościach w Polsce nie ma, tutaj na pewno znajdziecie i polecam spróbować. Kolejną i ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o jedzenie, to jeśli mogłabym Wam polecić jedzenie z przyczep takich stojących przy jezdni, powiem Wam, że to jest jedzenie, które zawsze jest świeże. Oni codziennie rano mają świeże produkty i to z nich gotują te potrawy. I to są też ciężko pracujący emigranci. Oni ustawiają się z tymi swoimi vanami, z tymi swoimi przyczepami, ustawiają się wcześnie rano i codziennie po prostu pracują tam od 5 powiedzmy do zachodu słońca i codziennie mają świeże te produkty i naprawdę ja ich podziwiam po prostu i mam do nich duży respekt za to, jak ciężko oni pracują. I to są, wiecie, głównie osoby takie typu właśnie z Bangladeszu, gdzieś z jakichś arabskich krajów. Polecam to jedzenie, bo jest często dobre. Nigdy nic mi się nie stało po takim jedzeniu. Jakiś można sobie kupić ryż, na przykład z mięskiem, jakiś kebab. Można sobie kupić hot doga z takiej budki, jakiegoś precla. Zjedzenie precla też polecam. Precle są też wyjątkowe, są inne niż te precle, które my znamy w Polsce. Także z tych takich rzeczy właśnie jeśli chodzi o jedzenie, to są moje rady i tipy na Nowy Jork. Kolejne
Kolejne dwie rzeczy, które polecam Wam zrobić w Nowym Jorku, dotyczą transportu. Mianowicie uważam, że każdy, kto tutaj przyjeżdża, powinien spróbować przejechać się nowojorskim metrem. Będzie to prawdopodobnie nieuniknione, jeśli zwiedzacie Nowy Jork. I dobrze, że jest to nieuniknione, bo jest to przeżycie samo w sobie. A jak już jesteście w tym metrze, miałam zresztą odcinek o metrze, jak chcecie się dowiedzieć, jak kupić bilety, jak wygląda w ogóle poruszanie się tym metrem, ile jest linii, jak z tego korzystać, jak zrozumieć, w którym miejscu jest się na mapie, jak się poruszać, to zobaczcie sobie koniecznie ten odcinek. Na pewno Wam to ułatwi podróż do Nowego Jorku i poruszanie się tutaj. Więc jak już mowa o metrze, to z kolei kolejną rzeczą, którą uważam, że trzeba zrobić, a przynajmniej trzeba dać sobie szansę, to wziąć dolara i schować go sobie w kieszeń, w spodniach czy w kurtce, którą macie tego dnia na sobie i mieć tego dolara przygotowanego, ponieważ będziecie mijali artystów, będziecie mijali muzyków, akrobatów, będziecie mijali piosenkarzy, jak i na przykład panów grających albo na perkusji, takiej zrobionej z wiader, albo grających na saksofonie, na skrzypcach. Jest pełno artystów w całym Nowym Jorku. To jest bardzo artystyczne miejsce. Dlatego warto mieć tego dolara przyszykowanego na wierzchu gdzieś, żeby móc od razu komuś dać w momencie, kiedy spodoba Ci się to, co sobą prezentują. Tak samo na przykład w metrze jest dużo tych akrobatów, którzy nagle robią salta nad Tobą i używają tej rury, której się normalnie ludzie trzymają w metrze, oni używają do robienia fikołków na przykład. Także to jest super, że to miasto jest takie artystyczne i przydałoby się po prostu wesprzeć tych ludzi, bo oni zarabiają na życie właśnie występując w ten sposób dla nas, dla ludzi Nowego Jorku. Także to jest kolejna rada, rzecz, którą przydałoby się zrobić w Nowym Jorku faktycznie to właśnie ten dolar. Drugi sposób transportu, przemieszczania się po Nowym Jorku, który polecam spróbować chociaż raz, to ta słynna żółta nowojorska taksówka. Można się łatwo oczywiście przemieszczać Uberem, wystarczy tam na telefonie wklikać adres i auto podjeżdża, ale co to jest za niesamowite wrażenie w momencie, kiedy podnosisz rękę do góry, jak jedzie żółta taksówka, która się zatrzymuje, w którą wsiadasz. Woła taksówkę, typowo po nowojorsku. Zobaczymy, czy ktoś się zatrzyma w momencie, jak nagrywam. Tak, zobaczcie, jak łatwo zdobyć taksówkę, właśnie tak. I w środku masz ekranik, wyświetlają Ci się na przykład jakieś seriale czy programy. Możesz powiedzieć już zawsze, że przejechałeś się tą typową, kultową, żółtą nowojorską taksówką. A propos o taksówkach żółtych, nowojorskich też mam odcinek. Zresztą tutaj jedna teraz zatrzymała się za mną. O tych taksówkach też mam odcinek na swoim kanale, także też Was zapraszam, jak jesteście ciekawi, dlaczego te taksówki na przykład mają taki, a nie inny kolor. Zbliżam się coraz bardziej, słuchajcie, ale to jest piękne, za każdym razem po prostu powala. Teraz akurat ktoś tutaj strasznie trąbi, ale to też normalka w Nowym Jorku. Patrzcie na to. Czyż to nie piękne? Tutaj z kolei właśnie jest też ten most. Ale trąbią, co? Ale to jest chyba jakieś wesele, dlatego trąbią. Zaraz tam podejdę, zobaczę, co tutaj się dzieje. Tak, jakaś biała flaga, tutaj coś się dzieje. Widzicie, w Nowym Jorku co chwilę coś się dzieje. Ciężko tutaj się znudzić. No ciekawe. Fair play coś tam. Co to jest? No i nie wiadomo, o co chodzi. A tutaj ten dworzec. Facet miał napisane na tej fladze My name is Fair Play, ale nie wiem, co to oznacza. Dworzec, a tutaj też Chrysler Building, jak ładnie się wyłania. No i w każdym razie, wracając do tematu, taki też rzecz, która jest konieczna do zrobienia, to pójście na niestety Times Square i zrobienie sobie fotki. Mimo że jako nowojorczyk tego bardzo nie lubię miejsca, bo jest zawsze chaotyczne, głośne, brudne, pełne ludzi, to trzeba jednak to zrobić, pójść sobie na to Times Square
i tą taką typową nowojorską fotkę sobie zrobić. No każdy taką fotkę musi mieć. Jest tutaj straszny chaos i pełno tutaj ludzi, no ale tak zawsze jest, bo jesteśmy przecież przy Grand Central, więc też turyści przede wszystkim. Tu jest właśnie jeden z tych panów, co jedzenie robią, co ciężko pracuje, co Wam przed chwilą mówiłam. Nie jest jakoś super tanio u nich, to nie jest tak, że to jest tańsze jedzenie, tylko po prostu jest szybkie, dostępne i wiemy zawsze, że jest świeże. W zależności od tego, jak dobrze znasz angielski, jeśli nie znasz angielskiego dobrze, to idź na Broadway. Bilety na Broadway są dosyć drogie, w zależności od tego, na który spektakl, ale tak ciężko znaleźć bilety poniżej $100, natomiast jest stronka todaytix.com, na której możecie znaleźć tańsze bilety, w ostatnim momencie kupione, nawet dzień przed albo tego samego dnia co spektakl. Jeśli właśnie nie znacie angielskiego, bo tam bardziej będzie śpiewanie, prawda? Natomiast jeśli dobrze znacie angielski, to oprócz Broadwayu albo zamiast Broadwayu, chociaż Broadway i tak trzeba zobaczyć. Trzeba pójść na Broadway, jak już tu jesteście, słuchajcie, przyjechaliście pół świata po to, żeby zobaczyć ten Nowy Jork, to idźcie na ten Broadway. Natomiast jeśli dobrze znacie angielski, to też bardzo polecam stand-upy, czyli pójście do klubu, w którym płaci się za wejście i w tym bilecie ma też się na przykład drinka. Pije się tam drinki i się po prostu słucha komików, którzy wychodzą na scenę i robią sobie jaja i o różnych rzeczach opowiadają. Jak znacie dobrze angielski, to koniecznie pójście zobaczyć sobie jakiś stand-up. Takim najbardziej popularnym miejscem na oglądanie stand-upów tutaj jest Comedy Cellar. Także zachęcam Was, jeśli znacie angielski, do właśnie takiego stand-upu. Dla mnie to jest konieczna rzecz do zrobienia w Nowym Jorku. Patrzcie, jak tutaj przechodzę. Niesamowite. No to ten widok się nie nudzi, słuchajcie, no. Pięknie. Tutaj sobie stanę i o kolejnej rzeczy Wam opowiem. Kolejną taką rzeczą, którą uważam, że koniecznie trzeba zrobić w Nowym Jorku, to po prostu spacer po Central Parku. Naprawdę jest to niesamowite miejsce ze swoim duchem, ze swoim klimatem, które jest olbrzymie i każdy znajdzie coś dla siebie. Możecie tam zjeść, możecie popływać, możecie pograć w sporty, możecie pojeździć właśnie na rowerze, na łyżwach, łódką popływać. Jest tyle do roboty, możecie się przejechać bryczką z koniem. Także Central Park nie jest absolutnie przereklamowany. Uważam, że jest to piękne miejsce, które o każdej porze roku ma swój klimat, ma swój specyficzny, wyjątkowy klimat. Mój osobiście ulubiony Central Park to jest Central Park jesienią, ponieważ te drzewa mają kolory czerwone, pomarańczowe, no to jest tak piękne, słuchajcie. Zmienia się ten Central Park niesamowicie o każdej porze roku. W zimie z kolei macie lodowisko, a w tle te wielkie budynki, no to wygląda przepięknie. W lecie albo na wiosnę macie te wszystkie ptaszki, które nagle zaczynają śpiewać, nagle zaczynają rosnąć wszystkie kwiatki, robi się zielono. W lecie z kolei na przykład macie Sheep Meadows, takie wielkie pole, na którym kiedyś pasono owce, a dzisiaj jest to miejsce, w którym w lecie robi się pikniki. I macie z kolei mnóstwo osób na kocykach siedzących pod słoneczkiem i jedzących sobie, pijących, bawiących się po prostu na trawce w Central Parku. I Central Park jest też najczęściej kręconym miejscem na świecie. Także na pewno traficie na jakąś sesję zdjęciową, plan teledysku, plan filmowy. Cały czas po prostu, co kilkanaście metrów, tam jest jakaś produkcja. Idę dalej, bo tu mi się samochód zatrzymał. Jeszcze z takich koniecznie rzeczy, które warto zrobić, a nawet trzeba zrobić w Nowym Jorku,
to pojechać sobie gdzieś powyżej na jakiś albo taras widokowy, za to się płaci, słuchajcie. Te tarasy widokowe między 40 a 60 dolarów trzeba zapłacić, typu pojechać sobie na Summit One albo Top of the Rock, albo Empire State, mamy też na One Trade Center mamy taras widokowy. Jest dużo tych tarasów. Planuję też zrobić oddzielny odcinek na temat, jeszcze jest Edge, planuję zrobić oddzielny odcinek na temat, który taras najlepiej odwiedzić moim zdaniem, skąd są najlepsze widoki, skąd można zrobić najlepsze zdjęcia. Także to będzie oddzielny odcinek. Natomiast jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy na taki taras widokowy, bo stwierdzacie, że czemu mam płacić za widok, to pójdźcie sobie na drinka do jakiegoś rooftop baru. Wystarczy, że w Google Maps, jak tu już jesteście, w zależności od tego, gdzie macie hotel, po prostu wpiszcie w Google Maps, zobaczcie, gdzie w okolicy są jakieś rooftop bar. Jest ich mnóstwo, słuchajcie. Co trzeci po prostu budynek ma taki bar na dachu i wtedy możecie się napić. Te drinki oczywiście są droższe niż by były w normalnym barze na parterze, natomiast to jest super, że można sączyć sobie drinka po prostu z panoramą miasta z góry. Teraz dochodzę tutaj do mojego ulubionego miejsca w Nowym Jorku, Bryant Parku. I tu jest właśnie nasza nowojorska biblioteka publiczna, a tam w tyle na jej plecach jest właśnie Bryant Park. Z tym, że już zaczęli budowanie naszego tutaj lodowiska i jarmarków świątecznych, ponieważ zbliża się grudzień, zbliżają się święta, także wkrótce będzie tutaj po prostu cudowny klimat świąteczny, będzie można zrobić sobie zakupy, wszystko będzie w światełkach, będą właśnie takie małe sklepiki, jarmarki, będzie można kupić sobie gorącą czekoladę czy jakiś alkohol. Także to jest super miejsce, jeśli chodzi o wizytę w Nowym Jorku na święta, to też koniecznie trzeba wpaść do Bryant Parku. No ale abstrahując, tak tylko chciałam Wam o tym napomknąć. Przejechali na czerwonym świetle. Mam co prawda ich rejestrację i na wideo to, także dosłownie mogę wysłać to wideo policji. Masakra. No ale widzicie, w Nowym Jorku trzeba mieć faktycznie oczy dookoła głowy, bo patrzcie, ile to jest ludzi, patrzcie na to. Tutaj jak pięknie wygląda Chrysler. Sprzedają torebki, a trzymają je na takim prześcieradle, bo jak policja przychodzi, to szybko ładują wszystko w to prześcieradło i uciekają. No bo niestety trzeba mieć, nie dość, że nie można sprzedawać podróbek, to jeszcze trzeba mieć pozwolenie, żeby handlować na ulicy. Tutaj ta nasza biblioteka. No i tyle, słuchajcie, już wymieniłam te wszystkie rzeczy, które polecam, żeby zrobić koniecznie w Nowym Jorku jako turysta, ale powiem Wam jeszcze dodatkową taką rzecz, którą ja osobiście doradzam zrobić moim turystom. I to o dziwo nie tylko kobietom, ale i mężczyznom, ale głównie, przyznajmy się szczerze, kobietom. Także taka rzecz ekstra ode mnie, którą dołożę. Ja bardzo lubię jeździć na Brooklyn, mam swoje ulubione miejsce. I są takie sklepy z odzieżą używaną, ale też vintage'ową. I można naprawdę za 7-10 dolarów kupić rzeczy jeszcze z metkami, firmowe, nówki, nieśmigane. W takim właśnie sklepie. Zostawię Wam tutaj... O! Jeszcze, czekajcie, pokażę Wam jeszcze tutaj autobus szkolny. Jak zasuwa? No w każdym razie zostawiam Wam tutaj namiary na ten sklep i ten sklep, w tym samym budynku są 3 sklepy z używaną odzieżą, też vintage'owe, więc możecie pojechać w to jedno miejsce i w tym samym budynku wszystkie 3 sklepy od razu zaliczyć. Dzielnica nazywa się Bushwick na Brooklynie, jest pełna graffiti, muralów. Dla samej dzielnicy po prostu warto pojechać. Do tego jest dużo knajpek
Więc jak już tam będziecie, to możecie zrobić sobie z tego tak naprawdę pół dnia super wypadu z zakupami, z jedzeniem i ze zwiedzaniem Brooklynu, tej takiej fajnej, hipsterskiej dzielnicy całej po prostu w muralach i w graffiti. No dobra, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za spędzenie ze mną czasu, jak zawsze. I zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale. Do zobaczenia. Na razie, hej! Tutaj właśnie budują te wszystkie jarmarki. I tutaj też przyszłam z moimi turystami sobie posiedzieć na lunchu. Tutaj budują nam lodowisko, a tutaj Empire State Building. On tak się lubi wyłonić zza budynków znienacka. I tu w ten sposób przyszłam z moimi turystami, jadłam jak ci tutaj ludzie. Tylko teraz już jest godzina troszkę późniejsza, bardziej na kolację niż na lunch. Dlatego mniej osób siedzi i je, ale wciąż widać, że jest to właśnie miejsce spotkań, do którego Nowojorczycy uwielbiają przychodzić. Budowa trwa w najlepsze. No i takie to nowojorskie nasze życie. Przyjeżdżajcie koniecznie i próbujcie tych rzeczy, o których Wam opowiadałam. Naprawdę warto. Każdą z tych jednych rzeczy warto zrobić tutaj, w tym niesamowitym mieście.